Kręgle powstały w Stanach Zjednoczonych. Otóż błąd. Zapraszamy na naszą nową serię. Kręgle od podstaw. Witamy Was w naszej nowej serii Kręgle od podstaw, w której chcemy przybliżyć nieco naszą dyscyplinę laikom, osobom, które totalnie nie znają tego sportu, oraz przedstawić w tej serii ciekawostki dla osób, które znają już naszą dyscyplinę. W dzisiejszym pierwszym odcinku historia kręgli. Zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod filmem, który zmotywuje nas do dalszego działania. Wbrew pozorom, kręgle klasyczne nie są wynalazkiem naszych czasów. Jest to jedna z najstarszych dyscyplin na świecie. Jej korzenie sięgają nawet starożytnego Egiptu. Archeolodzy podczas wykopalisk w jednym z grobowców znaleźli sprzęt przypominający ten do gry w kręgle. Oczywiście nie miał on tak wyrafinowanej formy jak obecnie tą, którą widzimy tutaj za plecami, natomiast jest to już imponujące, że w starożytności ludzie mogli parać się taką dyscypliną jak kręglarstwo klasyczne. Badania etymologiczne natomiast mówią, że słowo kręgiel ze staroniemieckiego szegil powstało już gdzieś we wczesnym średniowieczu. Pierwsze dokumenty pochodzą z roku 1157 z Rotenburga. Tam w kronikach była opisywana właśnie zabawa formy gry w kręgle. Także w 1300 roku podczas zbiórki na budowę kolegiaty była właśnie zabawa w kręgle, podczas której zbierano środki na sfinansowanie budowy. Co ciekawe, kręgle klasyczne stały się też grą hazardową. W 1370 roku Ryszard II, władca Anglii, zabronił tej gry w swoim kraju i tym śladem podążyły też inne kraje, takie jak Niemcy i Francja. Natomiast w 1529 roku w Bazylei gra ta została zabroniona, co ciekawe, tylko w niedzielę i w święta. W Polsce pierwsze wzmianki na temat kręgli można znaleźć w dziele Mikołaja Reja pod tytułem Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, w którym to napisał. Tutaj wspomożemy się ściągą. Stu uleją i ławy, siedzą jako w łaźni, a sami poszaleją jako inni błaźni. Więc kręglów naustawiają w kole podle ściany, dybie jak kot na mysz z gałką chłop pijany, puknie w ścianę, a drudzy zyskał krzyczą, a drudzy płacąc za piwo jako krowy ryczą. Oznacza to, że już w XVI wieku kręgle były znaną formą rozrywki w karczmach, ale nie tylko. Były one również uprawiane w ogrodach, w parkach, na dworach. Tak naprawdę potrzebny był w miarę wyrównany teren. Oczywiście nie były ujednolicone wtedy jakieś zasady grania, natomiast na recinach możemy rozpoznać, że tych ustawionych pionów przypominających kręgle było 9. Do XVIII wieku kręgle były uprawiane na świeżym powietrzu, nie mogło ich zabraknąć na żadnym jarmarku, czy nawet na ważniejszych weselach. W 1786 roku berliński lekarz i uczony Johann Georg Krinitz opisał w encyklopedii 13 zasad gry w kręgle, z których wiele z nich zachowało się do dzisiaj, na przykład ta, że kula musiała być nałożona przed określoną linią. Od XVIII wieku zaczęły powstawać kryte kręgielnie, które już trochę bardziej przypominały te znane nam dziś. Natomiast w tych czasach również kolonizatorzy holenderscy, angielscy i niemieccy zaczęli rozprzestrzeniać kręglarstwo klasyczne w takie miejsca jak Hercegowina, Transylwania, a również zamorska Australia, Stany Zjednoczone czy Brazylia. Głównie za sprawą angielskich i holenderskich kolonizatorów kręgle zaczęły zyskiwać popularność w Stanach Zjednoczonych. Przybierały one formę nawet gier hazardowych do tego stopnia, że w 1837 roku w stanie Connecticut zakazano gry w 9 kręgli. Wtedy wpadli kolonizatorzy na pomysł, że dołożą jeden kręgiel i zmienią ustawienie z kwadratu w trójkąt. Stąd między innymi narodziła się dzisiejsza gra w bowling. Od XIX wieku tworzono pierwsze bractwa i towarzystwa kręglarskie. Coraz ważniejszy był także aspekt sportowy i co ważne, miało to wpływ na zrywy niepodległościowe w Polsce.
Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym kręglarstwo w Polsce zaczęło zyskiwać coraz większą popularność i coraz więcej obiektów powstawało. Niestety, jak wiele innych wspaniałych budowli i obiektów, kręgielnie również nie przetrwały próby czasu II wojny światowej. Natomiast po II wojnie światowej rzemieślnicy głównie starali się odbudowywać te kręgielnie i szło im to całkiem dobrze. Dzięki temu w 1976 roku z Poznańskiego Związku Kręglarskiego powstał znany nam do dziś Polski Związek Kręglarski. W tym czasie oczywiście wszystkie przepisy i zasady kręglarskie zostały już ujednolicone i takie, które znamy dziś, które są nam znane na co dzień, a o zasadach powiemy w kolejnym odcinku.